Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Właśnie się szykuję. Wzięłam prysznic, dlatego że poćwiczyłam sobie rano. Troszeczkę pojeździłam na rowerku, tak żeby rozruszać się i teraz właśnie robię pielęgnację. Dzisiaj plan jest taki, że mamy zwykły domowy vlog. Jest dzisiaj 11 listopada, dlatego wywiesiłam polską flagę na naszym stojaku, więc tak chciałam uczcić 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości. To samo zrobiliśmy z koreańską flagą, kiedy był Dzień Niepodległości w Korei. Muszę zrobić pielęgnację i wtedy dzisiaj domowy vlog. To dlatego, że muszę ogarnąć mieszkanie po weekendzie. W weekend prawie nic nie robiłam, przyznaję się do tego bez bicia, ale po prostu mieliśmy sporo do roboty. Byliśmy u fryzjera. W ogóle miałam całość dla Was nagrać, ale niestety troszkę się załamałam, o czym za chwilę Wam opowiem, co się takiego stało. Po prostu pokrótce mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona z sytuacji na mojej głowie, dlatego staram się o tym za bardzo nie myśleć. Staram się jakoś to wszystko ułożyć tak, żeby w miarę wyglądało. No ale niestety z tego powodu też nie chciało mi się nagrywać. W niedzielę spotkaliśmy się ze znajomymi mojego męża razem z ich dzieckiem i byliśmy w Kids Coffee, więc także nie chciałam nic nagrywać. Po prostu spędzić rodzinnie czas weekend. Dlatego dzisiaj w poniedziałek się do Was odzywam. Ostatnio testuję nowy PDRN, właśnie troszkę takiej marki premium, która jest uważana za markę premium, może droższą, po prostu wyższa półka w Olive Young i jestem jak na razie zadowolona. Muszę jeszcze posprawdzać, na pewno będzie jakiś test check u nas na kanale. W ogóle mam nowy pomysł na film, w ogóle na Body Beauty, może Was to zainteresuje właśnie, kiedy będziemy sprawdzali po 3 produkty, które już przetestowałyśmy i jakie produkty nadają się do czego i z jakich produktów byłyśmy najbardziej zadowolone. Myślę, że to Wam się może spodobać, dlatego że będzie bardzo duży wybór i bardzo duże sprawdzanie, które produkty są do czego. Które najlepiej kupić, w które najlepiej zainwestować. Całkiem sporo myśmy już zaczęły testować tych kosmetyków. Coraz więcej widzę, że mam swoich ulubieńców, co jest bardzo interesujące i zauważyłam, że moja twarz dużo szybciej wraca do normy, kiedy przesadzę po prostu z ilością albo coś przestanie dobrze działać na mojej twarzy. Od razu widzę poprawę. I to bardzo szybką poprawę, z czego jestem bardzo zadowolona. Widać, że skóra już zaczęła lepiej pracować. Dobrze, ja tutaj dokończę moją pielęgnację, bo stoicie właśnie na moich płatkach, które także testuję. Są to płatki z Mediheal. I muszę je po prostu wyciągnąć, żeby nałożyć, więc przepraszam Was bardzo. Będziemy się widać po prostu za chwilę. Spójrzcie, jaką konstrukcję miałam, żebyście mnie widzieli. Kawę i przy okazji się troszkę już ogarnęłam, wysuszyłam włosy, troszeczkę, raczej w ogóle nie stylizowałam, czyli jak widzicie tak wyglądają.
byłam u fryzjera i je sobie obcięłam. Niestety nie jestem z tego zadowolona, już pewnie nie pójdę nigdy więcej do fryzjera koreańskiego. Dałam Wam znać na Instagramie, jeżeli jesteście, a jeżeli nie, no to Was zapraszam. Tam jest na bieżąco informacja, dostałam wiele miłych słów, chociaż niektóre były niezrozumiałe mojego bólu. Pewnie dlatego, że to zdjęcie było w miarę korzystne, jeżeli chodzi o włosy. Niestety samo to, jakie ja mam uczucia do tego, co się stało, to jednak nie są to najlepsze momenty. Dlatego też za wiele nie nagrałam, raczej nic nie nagrałam, tylko moją drogę do fryzjera, ale później to już po prostu nie chciałam się odzywać. Nie wiem, czy to tak dobrze widać na kamerze, ale na żywo bardzo mocno to, że moje włosy są nierówne. Przód jest całkowicie nierówny, tutaj lewa moja strona jest dłuższa, a prawa strona jest dużo krótsza. Co można tutaj zauważyć, jeżeli się dobrze przypatrzycie. Do tego, jak przeczesuję włosy, to tak jakbym ich nie miała. Ja ogólnie mam bardzo cienkie włosy, mam ich całkiem sporo, ale są bardzo cienkie. Zostały tak wycieniowane, że byłam po prostu załamana, kiedy siedziałam u fryzjera i patrzyłam na to, co się dzieje. Nie chciałam się odzywać, po prostu chciałam stamtąd wyjść. Po prostu słów w gębie mi zabrakło. Tak niemiło mówiąc, ale słów po prostu mi zabrakło. Byłam zdenerwowana, chciałam po prostu stamtąd wyjść, tylko przetrzymał mnie bardzo długo. Zaczął... Ogólnie pierwszy błąd, który zauważyłam już na samym początku, to nie było pytania, jak zaczął ścinać, nie było pytania, gdzie noszę przedziałek, jak noszę przedziałek, czy tak jak miałam wtedy uczesane, czy bardziej na połowie, czy z boku, jak ja lubię. I wtedy już zapaliła mi się lampka, że coś jest nie tak. U polskich fryzjerów często mamy to jednak, że oni od razu się pytają, gdzie przedziałek, jak nosimy, jak lubimy, jaką fryzurę. Tutaj raczej za dużo pytań nie było. Mój mąż był, więc jeżeli były jakieś nie do mówienia, to mógł pytać się mojego męża. Co prawda były zadawane jakieś pytania. Powiedział mi, że mam ładny kolor włosów, chociaż ja też tego nie widzę, bo pod światłem niestety jest taki rudawy. To jest wina właśnie tej koreańskiej farby. I zaczął ścinać tak, że ja byłam załamana. Po prostu ściął, nie spojrzał nawet, czy mam tutaj równo, spojrzał z tyłu, czy mam równo, ale nie wiem, nie zauważył tego, że przód jest nierówny? Nie wiem. Staram się to jakoś ukrywać, dlatego też sobie zaczęłam robić takie lekkie fale, dzięki czemu ta nierówność jest ale nie chce mi się codziennie tego robić. Nie po to poszłam ścinać włosy, żeby codziennie je stylizować. I potem zaczął je cieniować. Cieniował tak mocno, tak silnie, wszędzie po prostu. Tutaj jednymi nożyczkami. I potem ja już sobie pomyślałam, okej, dobra, może to wszystko. Nie. Za chwilę ciągnął po drugie nożyczki i zaczął cieniować kolejne. I jeździł tak. I obracał te nożyczki. Ja tak patrzę. No dobra, chcesz pokazać, że potrafisz, ale o to nie chodzi w tym. Ja po prostu chcę mieć ładnie ścięte włosy, pasujące do mojej cery, karnacji. No nie karnacji, cery nie, ale do mojego kształtu twarzy. Zapytał się mnie, jak krótko chcę. No to pokazywałam mu tu, no to potem jeszcze pokazał tak, a potem tak, jeszcze krócej. Ja tak wiem, że tu, połowa szyi, poproszę tu, o, tu. Bo nie chcę, żeby było tu na tutaj na ramieniu opadało, bo się wtedy tak brzydko wykręcają, czego bardzo nie lubię. No i już myślałam, że skończył, to potem znowu kolejne nożyczki wyciągnął. I kolejne cieniowanie. I po prostu później jak przeczesałam, to po prostu było tak, jakbym w ogóle włosów nie miała. Różne długości w ogóle tutaj mam. Tego też tak mocno nie widać. Bo one się starają tak jakoś chować. Tyle jest dobrze, że po prostu tego aż tak mocno nie widać. Ale niestety za ciekawie to nie wygląda. I
Później umył mi włosy i nałożył oczywiście olejek. Olejek mi nałożył tak, że tu po prostu miałam takie tłustawe strąki, więc jak tylko wróciłam do domu, co prawda nigdzie nie wychodziliśmy, to poczekałam do wieczora, umyłam włosy ponownie, czyli już drugi dzień, raz pod rząd, bo po prostu nie mogłam patrzeć na te takie tłuste strąki z przodu, takie sklejone włosy z powodu za dużej ilości olejków. Ja ogólnie olejków prawie w ogóle nie kładę na moje włosy, ponieważ wiem, że one tego nie wytrzymają i od razu się skleją. No ale dołożył mi tych olejków, ja tak wyszłam i i mój mąż, you like? And I think no. Look, here was like. I tutaj było tak nierówno i w ogóle. Dopiero wtedy mój mąż to też zauważył. No, taką historię chciałam Wam opowiedzieć, jaką miałam od fryzjera. Ja sobie za chwilę dopiję tą kawę i później zjem jogurt i zacznę sprzątać, bo dzisiaj jest taki dzień bardziej na sprzątanie, żeby trochę tutaj ogarnąć po weekendzie, więc będziemy się widzieć za chwilę. Ziemniaki. Mam nadzieję, że nie ugotowałam za dużo. Jak coś, to będę kombinowała jeszcze jakieś inne danie, ale dzisiaj będzie zapiekanka ziemniaczana. Mówiłam po polsku dzisiaj. Zapiekanka razem z mięsem mielonym i będzie do tego poczuć taki skarmelizowany z cebulką, zasmażany, więc mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie. Eliaszowi zasmakuje. Zobaczymy. Bo ostatnio ma taki love to hate z jedzeniem. Czasami lubi, czasami nie dojada. Prawdopodobnie jest to nadal spowodowane tym, że ma taki troszkę intensywny kaszel. Jest dużo lepiej. Nie wiem, od czego to jest. Miał tylko jeden dzień, kiedy miał taką gorączkę. To przez cały czas zbijaliśmy ją, a teraz tylko kaszel został. Najbardziej go dusi w nocy. Nawet włączyliśmy te nawilżacze powietrza, bo w Korei właśnie zima jest taka bardzo sucha, więc mamy włączone te nawilżacze i też włączyłam u nas w pokoju, ale to nie działa. Nie wiem, co jest. Ma taki kaszel, który go męczy. Gorączkę miał tylko raz w jeden dzień, którą zbijaliśmy właśnie lekarstwem, ale to nadal nic nie pomaga, jeżeli chodzi o ten kaszel, więc liczę, że mu niedługo przejdzie. Chcemy jechać na kemping, bo mój mąż będzie miał urodziny, więc postanowiliśmy, że pojedziemy na fajny kemping. Znowu taki plan jest, chociaż pewnie nic nie będę nagrywała, bo i tak naprawdę postarałam się w tym filmie kempingowym, ale nie wychodzi. Ale dobra, nie będę tutaj Wam narzekać. Staram się w ogóle nie używać klipsa, ale niestety jednak korci mnie na przykład przy sprzątaniu, żeby właśnie je tak szczepić, aby mi nie wlatywały na twarz i żebym ich ciągle nie dotykała, bo właśnie przy tak cienkich włosach włosach, które mają tendencję do przetłuszczania się, im więcej je dotykamy, tym to jest gorsze. Ale nie potrafię się powstrzymać. Naprawdę mam problem z niedotykaniem tych włosów, tym bardziej, że są takie nierówne. Dobra, zbieram się za zmywanie, gotuję właśnie obiad. Muszę posolić te ziemniaki i złożyć pranie, bo zrobiłam kolejne. Teraz piorę białe. W ogóle zaczęłam używać więcej środków czystości. Wiem, nie powinno się też do końca, ale no te białe ciągle nie wychodzą takie białe, jakie powinny być. Pralka nadal ma problem z zostawianiem takich plam na białych rzeczach najczęściej, ale takie plamy jakby szare, których się nie da później sprać. Bardzo ciężko się je pierze.
po prostu są jakby stałe. Ostatnio udało mi się właśnie przez to, że troszkę więcej zaczęłam używać, zmieniłam na proszek razem z Persilem, tym Power Gel. Tak, zaczęłam to używać, proszek plus te takie odbarwiające chusteczki, więc ostatnio troszkę jest lepiej, ale nadal jednak muszę więcej. Nie wiem, już staram się, używam i koreańskich, i tych właśnie europejskich proszków i ciągle coś jest nie tak. Dobra, biorę się za robotę. Nie wiem, czy wy także to robicie, może to być troszkę dziwne, ale ja ostatnio zaczęłam używać golarki do oczyszczania Eliasza skarpetek. Po prostu po oczyszczeniu one dużo lepiej wyglądają i właśnie biorę sobie taką golarkę, wkładam rękę, bo niestety jeżeli damy tak na płasko i nie będziemy sprawdzać, to może nam się dziura zrobić. Skarpetki mają na tyle delikatne te włókna razem połączone, że jednak bardzo szybko można zrobić dziury i do roboty. I na przykład skarpetka ogolona wygląda w taki sposób, mam nadzieję, że coś zauważycie, a nie ogolona w taki sposób, więc jak dla mnie jest spora różnica i skarpetki to dużo ładniej wyglądają, prawie jak nowe, więc ostatnio zaczęłam to golić, dzięki czemu te z pieskami dużo dłużej wytrzymają. Słuchajcie, czas nieubłaganie leci i nawet nie wiedziałam, że tak szybko minęło. Gotowałam obiad, może pokażę wam, co mi się udało. Niestety popełniłam błąd, zagapiłam się i troszkę przypaliłam ziemniaki, które się gotowały. Bardzo szybko wyparowała woda, ale na szczęście udało mi się uratować i zrobiłam zapiekankę. Ogólnie jest to zapiekanka warstwowa z ziemniakami, potem mam boczek razem z cebulką, do tego troszkę mięsa mielonego, taka resztka, która mi została w zamrażarce, druga warstwa ziemniaków i będzie ser. Dobrze, że mi się udało uratować, bo już się martwiłam. Nie po to dzisiaj jest taki mój resztkowy dzień. Ustanowiłam ostatnio poniedziałek resztkowy dzień, żeby nie marnować po prostu jedzenia i patrzeć, co mam w lodówce, to po prostu zużywam to, co mam. Muszę właśnie zobaczyć, co powinnam kupić na przyszły ten tydzień. My jedziemy na kemping, więc na weekend nie muszę myśleć, bo pewnie będziemy wcześniej jechać na zakupy. Ja muszę się ogarnąć, bo muszę lecieć po Eliasza. Jest 3:08, a tak 30-35 chciałabym wyjść. Muszę jeszcze zapakować jedzenie, umyć zęby, coś do picia i bo pewnie zostaniemy na dworze. Ostatnio Eliasz razem ze mną szedł do domu, więc chciałabym, żeby już tym razem troszkę został, pobawił się z kolegami na placu zabaw. Tak, na placu zabaw. Ostatnio pytaliście się o kotka, no to kotek jest tutaj. On ogólnie siedzi sobie tutaj na tym podnóżku. Leży sobie, wygrzewa się w słońcu, troszkę się teraz przestraszył, bo chodzę, a on właśnie taki jest, troszkę bojaźliwy kocurek. Czoroni? Spokojnie. Dzisiaj mam moją ostatnią stylówkę z tygodnia stylizacji. Chciałam wam tylko powiedzieć i dzisiaj też będę układała kolejne stylizacje, ale już nie będę wam tego pokazywała, bo 1-2 filmy już wystarczą jak na razie. Jak będzie coś ciekawego, to oczywiście pokażę. Ja dalej projekt moich stylizacji mam zamiar uskuteczniać. Naprawdę mi się to podoba. Po prostu dzisiaj późno wstaliśmy razem z Eliaszem i zdążyłam ubrać tylko to, co miałam przygotowane
Więc naprawdę szybko sobie poradziłam. Pogodowo też się to spisuje, więc jak na razie jest ok. Jak coś by się działo, czy jednak bym z tego zrezygnowała, to wam dam jeszcze znać, ale myślę, że jak na razie jest super. Mam w ogóle tak naładowaną tą torebkę, ja się zastanawiam, czy nie powinnam jej wymienić, żeby jej nie zniszczyć, bo patrzcie, się otwiera, a mam po prostu tylko tutaj wodę. Ale może tą wodę wyciągnę, choć nie lubię tachać tak rzeczy w torebce. No wejdź do sklepu. Patrzcie, co mamy. Mamy zestaw do zrobienia pepero i postanowiłam, że zrobimy sobie razem z Eliaszem. Eliasz też tutaj jest. No. Mamy taki zestaw do robienia pepero z Daiso, więc sprawdźmy, jak to zrobić. Mamy, poczekaj, zostaw, bo się połamią. Mamy takie paluszki. Może je wypakujmy, co ty na to? Tylko trzeba uważać, bo one już się połamały, widzisz? No, są połamane niektóre. O, więc trzeba delikatnie wysuniemy. Mama, peperoni, łamie. Gdzieś się połamały niektóre. Mini pepero. Do tego mamy czekoladę białą i chyba czekoladową. Czekoladę białą i czekoladową. Mamy różne posypki. Wow. I mamy także tutaj, o, tu jest biała czekolada, a tu jest czekoladowa czekolada. Poczekaj, Elia, zostaw jak na razie. Tak? Mama to wszystko przygotuje w miseczkach. Co ty na to? Tak. No bo musimy na ciepło zrobić. 5. No to teraz na opakowaniu zobaczymy, jak trzeba robić, tak? Tak? Dobra, no to teraz jak robimy? Patrz, bierzemy pepero, czyli te patyczki takie. Jeden weź. Maczasz w wybranej czekoladzie. Musisz tak, patrz, mama ci pomaże. Mama pokaże ci, jak zrobić ten. Maczasz w czekoladzie. O. Musi ładnie spłynąć w taki sposób. O. Widzisz? I polewaj. O, właśnie. No, tak. Ale najpierw polewaj, bo... No, o, o, tak, dużo czekolady. Możesz dać jeszcze więcej. Jeszcze tego. Okej. Wyżej trochę rękawy? No. Czekoladowe. Musisz dalej trochę odsunąć się. Nie zabawką odsuń się. Patrz. Teraz możesz patrzeć tu. Stań. Stań tu. Nie, tu. I tu widzisz. Stań. O, tu, o. Widzisz? Widzisz siebie? No.
dzisiejsze pranie jestem ogólnie w niedoczasie, jak mogę to tak określić. Miałam w ogóle powiedzieć to wszystko wcześniej, ale i późno wstaliśmy razem z Eliaszem i późno się wyrobiłam z wszystkimi zajęciami. Do tego nie udało mi się rano pouczyć koreańskiego przed pójściem po Eliasza, więc uczyłam się jeszcze koreańskiego chwilę przed rozmową i wieszaniem tego prania razem z Wami. Jak widzieliście, robiliśmy z Eliaszem pepero. Zrobiliśmy dlatego, że dzisiaj jest Pepero Day. W Korei świętuje się 11.11, to dlatego, że ułożenie 11.11 jest jak takie patyczki od pepero. Dlatego to jest święto stworzone oczywiście stricte komercyjnie, żeby po prostu wspomóc sprzedaż tych takich paluszków. I to się tak mocno zakorzeniło w Korei, że po prostu co roku jest takie świętowanie Pepero Day. Dzieci robią pepero w szkołach, chociaż Eliasz nic nie robił, dlatego też dzisiaj postanowiliśmy, że z Eliaszem w domu zrobimy nasze własne pepero. Dzieci w szkołach robią, można kupić takie specjalne zestawy, przy każdym CU, 7-Eleven są wystawione właśnie pepero w różnych zestawach, różnych smakach. My za to zrobiliśmy z Daiso, jest taki cały zestaw do samo zrobienia pepero. I przy okazji, bo to jest taka mała informacja, której nie wszyscy wiedzą, to 11 listopada w Korei nie jest tylko i wyłącznie Pepero Day, ale także ma powiązanie z wojną koreańską. Od 2007 roku ten dzień został ustanowiony też jako pamięć dla weteranów ONZ, którzy dołączyli się do wojny koreańsko-koreańskiej i także to jest tak zwany Remembrance Day. Dlatego też w Busan, kiedy wcześniej z Wami rano rozmawiałam, latało wojsko i była też specjalna, specjalne święto, specjalna uroczystość na cmentarzu. Tutaj w Busan jest właśnie cmentarz poświęcony właśnie weteranom poległym i to też jest spowodowane to, że tak naprawdę koreańskie wojska Korei Północnej doszły aż do Busan i wtedy pomogło odsunąć wojska północne właśnie na granicę, która teraz jest w tym momencie Korei Północnej i Południowej. Bardzo ciekawy temat, ale mało wspominany właśnie w mediach, więc pomyślałam, że czemu by nie powiedzieć go Wam tutaj. Po to są media, po to są możecie się czegoś ode mnie także ciekawego dowiedzieć. Ja byłam na tym cmentarzu, bardzo ładne jest to miejsce. Filmiku nigdy nie wypuściłam. Już chyba wykasowałam w ogóle całość z tego miejsca. Chciałam kiedyś Wam dać, ale tak zauważyłam, że niektóre filmy są oglądane, niektóre nie. Ja to wspominam to miejsce bardzo intensywnie. Jest naprawdę dużo tam grobów różnych żołnierzy, weteranów z różnych krajów. Co prawda z Polski nie było, ale Polska wtedy była w innym okresie swoich problemów, jakby to powiedzieć. I nie wiem, czy oni wtedy byli właśnie Polska była wtedy w ONZ. Chyba z tego, co kojarzę, to nie. I na pewno były Turcy, były groby Kanady, Turcji, chyba Francji, Włoch. Całkiem sporo tego było tam. Żeby Wam nie skłamać, dam Wam informację tutaj z boku. Około 400 żołnierzy leży właśnie na tym cmentarzu. Dobra, tym kawałkiem
historii i trochę informacji na temat także koreańskich świąt. Chciałabym się z Wami już dzisiaj pożegnać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję do usłyszenia już niedługo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!